Cześć, tu Alex Nowokraft. Zapraszam na kolejną część. Harmonika. Tym razem zrobimy prostą książeczkę harmonikową. Na drugiej stronie, na pierwszej stronie mamy naszą klapkę górną na magnes, klapki boczne. Jest to strona, która pomieści więcej zdjęć, dlatego następna strona nie powinna być aż tak rozbudowana. Nasza książeczka harmonikowa będzie troszeczkę mniejsza niż nasza strona. Książeczka harmonikowa polega na tym, że wycinamy dłuższy papier, składamy go na pół, a później składamy go jeszcze raz. Dzięki temu powstaje coś na wzór harmoniki z dużą ilością miejsca na zdjęcie. Nasza książeczka ma 17,8 cm szerokości i 17,5 cm długości. Pamiętajcie, że książeczkę przycinamy już kiedy ją złożymy, to przecinamy ją tylko na górę-dół, ponieważ po prawej stronie mamy już zgięcie. Jeżeli przytniemy ją po tej prawej stronie, no to zepsuje nam się cała harmonika. Do tej książeczki harmonikowej będziemy potrzebować kieszonka, która będzie miała dodatkowe miejsce, taki margines, który spowoduje, że taka książeczka będzie się łatwiej wkładała. Na tablicy do bikowania po każdej stronie robię 2 linie, czyli 2 zgięcia. Również na dole robimy 2 linie. Przycinając kieszonkę z takim dodatkowym marginesem, musimy zwracać uwagę na to, żeby nasze przecięcie przechodziło przez pierwszą linię.
Konstrukcja jest gotowa, wobec czego możemy zacząć ozdabianie książeczki. Na pierwszą stronę naszej książeczki wybrałam fragment kartki z kolekcji Mintaj z grafiką okna. Grafika okna bardzo często powtarza się w różnych kolekcjach, w szczególności w kolekcjach Mintaj, i pokażę dzisiaj, jak można fajnie to okno wykorzystać. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy przycinać tą stronę tak, aby tworzyła się ramka. Następnie mój pomysł jest taki, żeby wyciąć fragmenty okna i zrobić na nich folię. W pierwszej kolejności przykładamy okno do strony i odrysowujemy kwadraty, które później będziemy przyklejać na stronę. One muszą być dokładnie w tych miejscach. W drugiej kolejności będziemy przyklejać folię do drugiej strony naszego okna. Najpierw przykładamy folię i zaznaczamy, w których miejscach będziemy przyklejać taśmę.
przyklejeniem folii pamiętaj, żeby bardzo dobrze ją wyczyścić. Następnie oklejam stronę taśmą dwustronną. W tym wypadku użyłam akurat taśmy dwustronnej z Action. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że opakowanie tej taśmy można wykorzystywać również jako shaker box. Zanim przykleję kwadraciki do strony w odpowiednich miejscach, krawędzie zblenduję akurat w tym wypadku Distress Ink w kolorze Faded Jeans. Aby nasze okno było małym shaker box, na środku każdego kwadratu posypuję delikatnie takimi płatkami z Action cekinami w kształcie serc. Aby cekiny nie przesuwały się poza krawędzie kwadratów, musimy już na folii dokładnie okleić taśmą dwustronną każdy fragment okna. Jeżeli robimy te cieńsze fragmenty, to my przycinamy taśmę na pół, tak aby nie była ona widoczna z zewnątrz. Przyklejamy teraz wszystko bardzo ostrożnie, staramy się, aby cekiny się nie przesunęły, bardzo precyzyjnie ustawiamy stronę, tak aby każdy kwadrat czy prostokąt był na swoim miejscu oraz aby
linie po bokach również były równe. Teraz, kiedy nasz shaker box jest gotowy, możemy wykorzystać jeszcze elementy do wycinania i nadbudować stronę. Na koniec zostało nam ozdobienie strony wraz z kieszonką. Do tego wybrałam taką niebieską stronę w kwiatuszki, którą dodatkowo ozdobię koronką z wykrojnika od Tima Holtza, która tutaj ten motyw koronki nam się pojawia cały czas przez cały album. I tą koronkę oczywiście naklejamy, zanim nakleimy stronę. Kieszonka jest gotowa. Na kieszonkę wybrałam grafikę z tej samej strony. Stanowi ona jakby przedłużenie tego okna i kiedy harmonika jest w kieszonce, to mamy wrażenie, że jest to tylko jedna strona. Nasza harmonika ma wiele miejsca na zdjęcia, które możemy dowolnie wykorzystać. Możemy wstawić mniejsze zdjęcia 9×13, możemy je ustawiać pionowo, poziomo, znaleźć jakieś miejsce na napisy, czy po prostu dać większe zdjęcia portretowe. Także można wykorzystać dowolnie i zachęcam do tego, żeby każdy zrobił po swojemu. Kolejna strona za nami. Powoli zbliżamy się do połowy albumu. Ja harmonikę ozdobiłam w ten sposób, że w środku nałożyłam papier ozdobny z Action, na to nałożyłam papier na maty, w których będą zdjęcia, a po drugiej stronie wykorzystałam karty z Action i zrobiłam małe miejsca na napisy. Dziękuję bardzo, zapraszam na następny film.